Dzień dobry. To jest krótki poradnik wynajmu samochodu z wykorzystaniem wyszukiwarki i porównywarki cen online. Wiele osób, które chce wynająć auto, obawia się głównie dwóch rzeczy. Pierwsza z nich to odpowiedzialność materialna za powierzony im samochód, a druga to blokada środków, jakiej dokonują na karcie kredytowej klienta wypożyczalnie. W tym poradniku zajmiemy się sposobem na wyszukiwanie atrakcyjnych ofert, ale takich, które eliminują konieczność zakładania depozytu na karcie kredytowej klienta, to po pierwsze, a po drugie ograniczają odpowiedzialność materialną klienta do bardzo niskich kwot. Niektóre wypożyczalnie nawet do zera, ale takie oferty są rzadkością. Do wyszukiwania wykorzystamy porównywarkę internetową, która znajduje się na stronie car-rental-online.com, czyli car-rental-online.com, która na głównej stronie zawiera widoczny już na ekranie formularz wyszukiwania. W pierwszej pozycji musimy wprowadzić miejsce odbioru samochodu. W moim przypadku niech będzie to lotnisko w Madrycie. Następnie wprowadzamy datę odbioru auta. Niech będzie to 24 czerwca oraz datę zwrotu auta, powiedzmy tydzień później, 1 lipca. Do wypełnienia pozostały jeszcze dwa okienka. To jest okienko z godziną odbioru auta i godziną zwrotu auta, w których warto przy wypożyczeniu dać sobie pewien margines czasu po to, żeby nie tworzyć nerwowych sytuacji, zwłaszcza przy zwrocie auta, gdzie czasem zbyt optymistycznie wpisujemy godzinę zwrotu samochodu i potem brakuje nam trochę czasu, robi się nerwowo, wypożyczalnia może za opóźnienie naliczyć dodatkową opłatę. Warto wpisać godzinę o 2-3 godziny późniejszą od rzeczywistej i wtedy problem z terminowym zwrotem samochodu sam znika. No, załóżmy, że odbiorę samochód o godzinie 18, zwrócę go o godzinie 15, naciskam przycisk Search Now i rozpoczynam przeszukiwanie bazy danych wypożyczalni. Oferta, którą za chwilę zobaczymy, tak naprawdę jeszcze nas zupełnie nie interesuje. Dlaczego pierwszy wynik wyszukiwania nie jest dla nas interesujący? Dlatego, że po pierwsze jest w języku, który mi nie odpowiada. Wyszukiwarka uruchomiła wynik w języku angielskim. Ja przełączę ten język na język polski, który zdecydowanie lepiej mi się obsługuje. A po drugie dlatego, że oferty, które widać na pierwszym ekranie z wynikami wyszukiwania, to są oferty tanie, ale takie najtańsze z tanich. Oznacza to, że nie zawierają jeszcze w sobie tej usługi, o którą nam chodzi, czyli tej usługi ubezpieczeniowej, redukującej odpowiedzialność i redukującej czy też wyłączającej konieczność zakładania depozytu. Żeby znaleźć interesujące nas oferty, musimy skorzystać z jednego z filtrów. Te filtry znajdują się po lewej stronie wyników wyszukiwania i przesuwamy się troszeczkę w dół, szukając sekcji, która nazywa się kaucja zwrotna. W sekcji kaucja zwrotna musimy zaznaczyć opcję depozyt nie jest wymagany.
Jak można było zauważyć, lista wyników wyszukiwania zaktualizowała się i w tej chwili na liście wyników wyszukiwania znajdują się wyłącznie oferty, na których widnieje już na pierwszy rzut oka widoczny boks z informacją bez udziału własnego, co oznacza nie zapłacisz nic za objęte ubezpieczeniem uszkodzenie lub kradzież pojazdu, i bez depozytu, co oznacza, że na Twojej karcie kredytowej nie zostanie założony żaden depozyt, czyli wszystkie środki finansowe, które masz na swojej karcie kredytowej i na swoim koncie, będziesz mógł wykorzystywać podczas swojego wyjazdu. Aby upewnić się, że oferta spełnia nasze oczekiwania, możemy dodatkowo otworzyć warunki wypożyczenia, znajdujące się w lewym dolnym rogu karty tej konkretnej oferty. Po otwarciu warunków wypożyczenia widzimy kilka sekcji, na które podzielone są te warunki. Interesują nas tak naprawdę dwie sekcje. Pierwsza z nich to kaucja. Klikamy i rozwijamy sekcję kaucja. I tutaj znajdujemy informacje na temat kaucji zwrotnej, że depozyt nie jest wymagany, czyli nasze wymaganie jest spełnione. Akceptowane są karty kredytowe i karty debetowe. Drugą rzecz, którą możemy sobie dla pewności jeszcze sprawdzić, to jest ochrona. W ramach sekcji ochrona znajdujemy informację pełne ubezpieczenie od uszkodzeń FDW. Nie zapłacisz nic w przypadku uszkodzenia karoserii samochodu. Pozostałe części samochodu nie są objęte ubezpieczeniem. Pozostałe części samochodu to są w rozumieniu wypożyczalni lusterka, koła i szyby. To są elementy, które najczęściej ulegają uszkodzeniom w przypadku nieostrożnej jazdy. Wypożyczalnie chcą uniknąć sytuacji, w której ktoś wypożycza u nich auto po to, żeby się pościgać ze znajomymi i z kolegami na mieście. W związku z tym części, które w trakcie takich zabaw, na przykład takich zabaw, mogą ulec uszkodzeniu, wyłączone są z ubezpieczenia. Co prawda, na miejscu w wypożyczalni można dokupić kolejne ubezpieczenie, które uwzględnia również te elementy, ale to będzie wymagało dodatkowej opłaty. Jeżeli wiemy już, że oferta, którą wyszukaliśmy, spełnia nasze oczekiwania, możemy zobaczyć podgląd rozszerzonej wersji tej oferty. Tak naprawdę jest to krok konieczny na etapie rezerwacji. Trzeba wejść w ten podgląd, żeby kontynuować rezerwację. Na podglądzie widoczne są wszystkie podstawowe informacje, czyli data, miejsce i godziny odbioru samochodu, potem data zwrotu, godziny zwrotu i miejsce, w którym należy dokonać tego zwrotu samochodu. Ponownie widzimy główną kartę oferty wraz z ceną i opisem, jak ta cena powstaje. Mamy możliwość dokupienia dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej, która, jak widać tutaj, dodatkowo zawiera koszty napraw okien, lusterek, kół i tak dalej, czyli to, co wspomniałem wcześniej. Następnie są opinie innych użytkowników i trzeba zaznaczyć, że są to prawdziwe opinie użytkowników. Te opinie nie są w żaden sposób preparowane. Naprawdę to są doświadczenia często innych użytkowników korzystających z tej oferty. I część, na której zależało mi, żeby do niej dojść i ją pokazać, to jest podróż do innego kraju. Czasem wynajmując samochód w jednym kraju chcemy przekroczyć granicę, bo coś ciekawego jest tuż obok i warto podczas wynajmu w tym pierwszym kroku sprawdzić możliwości. W moim przypadku, gdybym wynajął samochód w Madrycie, mógłbym, czyli w Hiszpanii, mógłbym pojechać, przekroczyć granicę bez problemu, jadąc do Andory, Francji i Portugalii. W praktyce taka sytuacja miała w moim przypadku miejsce. Dokładnie wynająłem samochód w Madrycie i wybrałem się na 2-tygodniowe zwiedzanie Portugalii. To wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 140 euro, którą wypożyczalnia nazywa opłatą transgraniczną. Warto wiedzieć o takiej możliwości i warto wiedzieć, w jaki sposób tej możliwości szukać i jak można z niej skorzystać. Następne opcje dotyczą
osób, które mają dodatkowe wymagania, podróżują z dziećmi i potrzebują fotelików samochodowych lub też przemierzają dłuższe odcinki i kierowca będzie zmieniał się i trzeba wiedzieć, że za dodatkowego kierowcę trzeba wnieść opłatę i dane dodatkowego kierowcy będą potrzebne przy wypożyczeniu. No i na koniec widać kartę, którą trzeba wypełnić podając dane kierowcy, a następnie przechodzi się do kolejnego kroku rezerwacji. W kolejnym kroku rezerwacji, kolejny krok rezerwacji związany jest z wniesieniem opłaty rezerwacyjnej, częściowej lub całkowitej i on już jakby nie wymaga specjalnego omówienia, bo tam po prostu podaje się numer karty płatniczej i rzeczy, i pozostałe rzeczy, które są dosyć proste. Natomiast jeżeli w trakcie procesu rezerwacji pojawią się jakieś pytania, to pod tym filmikiem znajdziesz kilka linków. To są linki do stron internetowych, na których znajdziesz szczegółowe wytłumaczenie wszystkich ubezpieczeń, jakie stosowane są przez wypożyczalnie podczas procesu wypożyczenia. Znajdziesz poradniki związane z użytkowaniem samochodu podczas wypożyczenia. Znajdziesz poradniki, w których jest mnóstwo informacji na temat przykrych niespodzianek związanych z wypożyczeniem, jak mandaty drogowe, w jaki sposób trafiają do nas te mandaty, z jakimi opłatami dodatkowymi wiążą się i wiele innych ciekawych informacji. Znajduje się tam również link do strony wyszukiwarki, z której korzystałem podczas tego krótkiego filmiku. No i mam nadzieję, że to ułatwi Ci wynajem i doda odwagi w tym, aby wynająć samochód i bez skrępowania zwiedzać to, co Cię interesuje. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.